Polskę jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. W Polskę jedziemy tym razem nie z samochodu, ale bezpośrednio już ze zwiedzania. Witamy z Tczewa. Po długiej, prawie półtoramiesięcznej przerwie znowu ruszyliśmy w trasę, aby nadrobić te kawałki miejsc, w których nie byliśmy, także udało nam się dzisiaj zaliczyć Tczew. Jesteśmy teraz właśnie na bulwarze nad Wisłą, skąd bardzo Was pozdrawiamy, a jako ciekawostkę pokażemy Wam most. Wybudowany w 1891 tutejszy most kolejowy ma 1300 metrów i uważany jest za najdłuższy most kolejowy w Polsce. W chwili powstania był najdłuższym mostem w Europie, łącząc na swej trasie Berlin z Prusami Wschodnimi. Most w Tczewie jest także najbardziej na północ wysuniętym mostem kolejowym na Wiśle, po którym jeżdżą planowe pociągi pasażerskie. Wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego. Równolegle do niego znajduje się widoczny na pierwszym planie most drogowy, mający charakterystyczne wieże, będące jednym z symboli Tczewa. Filary, które podtrzymują przęsła mostu, mają 10 metrów szerokości i 26 długości. Umieszczono na nich dodatkowo wieże, które oprócz roli ozdobnej miały zabezpieczyć konstrukcję przed poprzecznymi przesunięciami. Bulwar nadwiślański imienia księcia Sambora II, będący po wojnie wielkim placem targowym, gdzie handlowano zwierzętami oraz płodami rolnymi, po swej rewitalizacji w 2007 roku wyróżniono w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego. Znajdziemy tu wiele miejsc rekreacyjnych, wśród których wyróżnia się Tczewska Ławeczka Zakochanych, na której od 2011 roku oblubieńcy wieszają kłódki. Znajdujący się tu plac zabaw swoją konstrukcją nawiązuje do znajdującego się tu niegdyś terenu Zamku Krzyżackiego. Na miejscu tym znajduje się obecnie nowocześnie zaprojektowane osiedle mieszkalne. Poczytne miejsce zajmuje tu nowoczesny apartamentowiec Kamienica Zamkowa. Przebiegająca w jego sąsiedztwie ulica nomen omen Zamkowa obfituje w stare budynki, wśród których pod numerem 24 znajdowała się niegdyś piekarnia. Nawiasem mówiąc, dodam, że związana z moimi rodzinnymi powinowactwami. Dziś na jednej ze ścian nieco leciwego budynku podziwiamy ładny mural, będący częścią zagospodarowanego terenu przynależącego do sąsiadującej świetlicy środowiskowo-sąsiedzkiej, gdzie miejscowi mogą spędzać swój czas. Czy się mylę? Rzucamy jeszcze okiem na pięknie odnowioną, eklektyczną kamienicę numer 16 i schodami ruszamy w kierunku Placu Świętego Grzegorza. Widzimy tu budynki tzw. Szkoły Czerwonej oraz Białej z 1891 roku, mieszczące niegdyś Szkołę Powszechną, a później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych. Tuż obok znajduje się z kolei dawny dominikański budynek klasztorny, mieszczący obecnie szkołę muzyczną oraz przylegający doń kościół świętego Stanisława Kostki, ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina. Ulicą Kościelną, wśród nieco zapuszczonych kamienic, docieramy na pełniący rolę rynku plac generała Hallera. Otoczony malowniczymi XIX i XX-wiecznymi kamienicami o różnych kolorach i stylach architektonicznych, rynek emanuje urokiem i historią. Naszą uwagę zyskało kilka ciekawych kamienic, zwłaszcza ta pod numerem 8 z 1898 roku z figurami 4 pór roku. Jedna z figur prezentująca lato została odtworzona na rynkowym placu. Wiele z kamienic należała niegdyś do bogatych kupców, jak choćby ta pod numerem 3 z 1894 roku, mieszcząca niegdyś Dom Towarów Modnych. Bardzo efektownie prezentują się także wiekowe domy przy południowej pierzei placu, należące pierwotnie do kupców oraz przedsiębiorców. Tczew jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu. Jego historia sięga 1198 roku.
Godnym uwagi jest znajdujący się w pobliżu rynku kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Tczewska Fara jest jednym z najważniejszych zabytków na Pomorzu. Jej początki sięgają XIII wieku, kiedy to położono fundamenty pod prezbiterium dzisiejszej budowli. W tym czasie powstała znana dziś masywna wieża. Koniec XVII i cały wiek XVIII to okres, w którym wyposażono kościół w większość znanych nam dziś ołtarzy i sprzętów liturgicznych. Na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny z obrazami Ukrzyżowanie i Opłakiwanie. Poziom artystyczny bogatej dekoracji snycerskiej pozwala uznać go za wybitne dzieło późnobarokowej sztuki pomorskiej. Warto też zerknąć na kunsztownie rzeźbioną, polichromowaną, złoconą i srebrzoną ambonę z drugiej ćwierci XVIII wieku. Zwróćmy także uwagę na piękne freski opisujące wydarzenia z męki pańskiej, a także sklepienia krzyżowe sufitu. Mimo barokowego charakteru świątyni, dobrze harmonizują one z gotycką siatką żeber. Historia organów sięga 1870 roku. Do obecnego 30-głosowego instrumentu, znajdującego się w kościele farnym, wykorzystano zabytkową neogotycką szafę organów Terleckiego. Część kościelnego wyposażenia została tu także przeniesiona z kościoła podominikańskiego. Udajemy się na spacer uliczkami Starego Miasta, zastanawiając się nad etymologią nazwy Tczew. Przypuszcza się, że może pochodzić z języka pruskiego. Pruskie słowo dirse oznaczało osobę odważną. Jedno jest jednak pewne, że jest ona daleko starsza niż jego pierwszy zapis. W najstarszych pisanych dokumentach z XII i XIII wieku występowały obok siebie dwie nazwy odnoszące się do tej samej albo nawet do dwóch sąsiadujących ze sobą osad. Trsow oraz Tkaczewo, co oznaczałoby osadę Tkaczy, i Dereszewo, od imienia feudała Dersława, odpowiadające kaszubskiemu Derszewo czy też niemieckiemu Dirschau. W trakcie podziwiania pozostałości murów obronnych docieramy do ulicy Wąskiej, gdzie na jednej z kamienic odkrywamy ciekawy mural, który swoją tematyką nawiązuje do okresu wojen napoleońskich na Pomorzu oraz bitwy o Tczew z 23 lutego 1807 roku. Warto dodać, że projekt muralu wykonał rysownik z Inowrocławia. Jesteśmy przy neogotyckim budynku należącym do tutejszej Rady Miejskiej. W pobliżu odkrywamy ciekawy XIX-wieczny ceglany, trzykondygnacyjny, pofabryczny budynek mieszczący fabrykę sztuki oraz Muzeum Wisły. Kilka kroków dzieli nas od zabytkowej wieży ciśnień z początku XX wieku. Całkowita wysokość wieży to 40 metrów 62 cm. Budowla funkcjonowała na potrzeby wodociągu do 1983 roku. Tuż obok mieści się skwer Konstytucji 3 maja, będący ładnym, zadbanym zieleńcem. Po drugiej stronie ulicy odnajdujemy zbiorową mogiłę żołnierzy sowieckich z 1945 roku. Koniec II wojny światowej oznaczał wtedy dla miasta krasnoarmijne rabunki i zniszczenia. Spacerujemy fragmentem rozległego parku miejskiego, gdzie odkrywamy głaz upamiętniający tczewskich harcerzy poległych podczas II wojny światowej. Ponownie mijamy budynek Rady Miejskiej z 1898 roku, pełniący pierwotnie rolę żeńskiej szkoły Kaiserin Auguste Victoria Schule. Przez lata pełnił funkcje oświatowe, by od 2013 roku pełnić rolę tczewskiego magistratu. Na rogu Parku Kopernika odkrywamy memoriał dziękczynny dla marszałka Piłsudskiego. Dzisiejszy park był niegdyś cmentarzem ewangelickim. Po rewitalizacji stał się kolejnymi płucami miasta. Na jego obrzeżu widzimy pomnik dedykowany saperom, jako dowód wdzięczności ich ofiarnej służby dla lokalnej społeczności. Korzystamy też z okazji przejścia się pobliskim wiaduktem kolejowym, aby zrobić piękne ujęcie na sięgające ku horyzontowi tory.
Warto dodać, że przechodzi tędy jedna z ważniejszych magistrali kolejowych w Polsce, która łączy Tczew, Inowrocław i Bydgoszcz. Zatrzymujemy się przed budynkiem oddanej do użytku w lutym 2025 roku siedziby gminy Tczew. Docieramy pod okazały gmach ratusza z 1809 roku. Wybudowany jest w 3 stylach historycznych: neogotyckim, neomanierystycznym i tzw. Landhaus-Stil, to znaczy romantyzmu wiejskiego. Przed ratuszem widzimy drogowskaz wskazujący kierunki do miast partnerskich Tczewa. Stoi tu także gryf pomorski, symbol przynależności miasta do regionu. W pobliżu ratusza widzimy także pomnik kolarza, upamiętniający przebiegające przez miasto etapy Tour de Pologne. Naszą uwagę przykuwa także neogotycki budynek poczty, który otwarto tu w 1905 roku, sfinalizowany z kontrybucji wojennej, jaką nałożono na Francję przez Prusy w roku 1871. Kolejnym ciekawym miejscem na trasie naszego spaceru jest zabytkowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej z 1847 roku. Krocząc wśród zabytkowych kamienic ulicą Jarosława Dąbrowskiego, ponownie wchodzimy w obszar Starego Miasta. Tu odkrywamy ławeczkę imienia Romana Landowskiego, tczewskiego pisarza, poety, księgarza i regionalisty kociewskiego. Tczew to ciekawe, pełne zabytków oraz zieleni miejsce, warte choćby krótkich odwiedzin podczas objazdu Kociewia. Zapraszam do odwiedzin mojego kanału na YouTube travelfan.pl. Jeśli podoba się Tobie to, co robię i widzisz w tym potencjał, zostań patronem kanału. Poszukiwani patroni, może to właśnie Ty zechcesz być jednym z nich. Jeśli podoba się Tobie, co robię i widzisz w tym potencjał, to zapraszam do wsparcia mojej pracy. Wybierz opcję Donate'u, która najbardziej Ci odpowiada. Pamiętaj, że im wyższe wsparcie, tym więcej Twoich przywilejów. Dołącz do grona patronów. Wejdź na patronite.pl/travelfan.pl. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie. Z filmami Travel Fan w podróży poznajmy razem świat. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.